Połowa XVII wieku. Rzeczpospolita zaczyna być targana wojnami wewnętrznymi. Na Ukrainie ataman kozacki Bogdan Chmielnicki wznieca bunt. Wybucha powstanie, które będzie zarzewiem do dalszych ruchów militarnych sąsiednich państw Rzeczypospolitej. 6 lat po rozpoczęciu walk, gdy nie wygasły jeszcze zgliszcza hutorów na Ukrainie, wybucha kolejna wojna. W 1654 roku pod pretekstem pomocy kozakom Rosja zajmuje znaczną część Litwy i Ukrainy. Rzeczpospolita jest bardzo osłabiona. Wykorzystuje to Szwecja. Rok 1655. Szwecja, która dąży do całkowitej dominacji nad Morzem Bałtyckim, rozpoczyna kolejną wojnę z Polską. Tą wojnę Polacy zapamiętają jako potop szwedzki. Dodatkowo konflikt miał również swoje korzenie w sporze o tron Szwecji w obrębie dynastii Wazów, do czego zgłaszali pretensje królowie polscy z tej dynastii. 19 lipca 1655 roku wojska szwedzkie wkraczają do Rzeczypospolitej. Dwudziestego 25 lipca pospolite ruszenie skapitulowało pod Ujściem. Wielkopolska została poddana Karolowi X Gustawowi. Pod Tucznem 14 sierpnia granicę polską przekroczyła druga armia szwedzka, dowodzona przez samego Karola X Gustawa. Pod Koninem doszło do spotkania się obydwu armii szwedzkich. Szwedzi ruszają na Warszawę, którą zdobywają bez walki. Król Polski Jan Kazimierz wycofuje się do Krakowa, a następnie wyjeżdża na Śląsk. Na Litwie 20 października 1655 roku w Kejdanach książę Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z koroną i podpisał akt wiążący Wielkie Księstwo Litewskie ze Szwecją, za co król szwedzki zobowiązał się odzyskać dla Litwy ziemie stracone przez nią w wojnie z Rosją. Żeby uniemożliwić Janowi Kazimierzowi kontakt z krajem, Szwedzi postanawiają zająć klasztor jasnogórski. Klasztor jasnogórski był w tym okresie twierdzą, broniony przez załogę 160 ludzi i 24 działa. Gdy Szwecja była u szczytu powodzenia kampanii, stojący na czele klasztoru jasnogórskiego ojciec Augustyn Kordecki zdecydował się 7 listopada uznać władzę Karola Gustawa. Szukał jednocześnie pomocy u Jana Kazimierza i polskich wojsk. Kordecki otrzymał od Szwedów list żelazny, czyli tzw. salvagwardię, gwarantującą bezpieczeństwo twierdzy. Nie dowierzano Szwedom i cudowną ikonę oraz najcenniejsze precjoza wywieziono z klasztoru. Twierdzę wzmocniły dodatkowe posiłki. Załoga twierdzy jasnogórskiej liczyła teraz 250 ludzi. 18 listopada pod klasztor podeszł korpus 2000 ludzi generała Burcharda Millera. Szwedzki korpus miał tylko 8 lekkich dział. Rozpoczyna się oblężenie twierdzy jasnogórskiej. Siły, którymi dysponował Miller, nie stanowiły zbyt dużego zagrożenia dla twierdzy. 22 listopada Miller wysyła do Karola Gustawa list, w którym prosi o dostarczenie ciężkich dział. W końcu listopada Szwedzi otrzymali posiłki w postaci 600 ludzi i 3 dział. Wystosowano żądanie kapitulacji, które zostało odrzucone przez przeora Kordeckiego.
Twierdza znajdowała się pod obstrzałem, jednak lekkie działa, jakimi dysponowali Szwedzi, nie mogły zaszkodzić oblężonym. Obrońcy twierdzy robili wypady na szwedzkie stanowiska ogniowe, zagważdżając armaty i wycinając ich obsługę. Dopiero 10 grudnia dotarła pod Jasną Górę artyleria oblężnicza. Składały się na nią dwie wielkie półkartuny 24-funtowe i 4 ćwierćkartuny. 14 grudnia obrońcy zrobili tzw. wycieczkę. Zniszczyli jedną z redut wraz z półkartuną. Szwedzi zaczęli kopać tunele, by stawiać miny pod klasztorem. 20 grudnia Polacy dokonali brawurowego wypadu z twierdzy, podczas którego zagwoździli 2 działa i wybili kopiących tunel olkuskich górników. 24 grudnia Kordecki odrzucił kolejne żądanie poddania twierdzy. Następnego dnia Szwedzi zbombardowali klasztor. Ostrzał był tak intensywny, że Szwedom pękła armata oblężnicza. Burchard Miller otrzymał rozkaz od Karola Gustawa, by ruszył do Prus i wspomógł toczącej się tam wojnę oblężniczą. 27 grudnia Szwedzi zwinęli oblężenie. Rok 1656 będzie rokiem przełomowym. Wojska koronne zaczną stawiać coraz większy opór. Król Jan Kazimierz wraca do Polski. Szwedzi przechodzą w defensywę. Do 1659 roku Polacy wyparli wojska szwedzkie. Wojnę kończy pokój w Oliwie zawarty w 1660 roku.